Cześć wszystkim, witam was w drugim odcinku z Plants vs Zombies Replanted. Dzisiaj czekają nas kolejne poziomy. Kto wie, być może uda nam się tutaj to wszystko zrobić. Chociaż nie wydaje mi się. Ale zobaczymy, może się uda. Już mamy, widzę, pełen trawnik. Tak, bo żeśmy ostatnio przecież... Znaczy przed chwilą, bo ja to nagrywam, wiecie, trochę naprzód, do przodu. To ja dopiero co nagrałem pierwszy odcinek, który widzieliście 2 tygodnie temu. I od razu nagrywam kolejny, żeby nie było żadnej przerwy. Dobra, postawmy sobie tutaj to Mine'a, strategia tak zwana Super Sun. Znaczy nie będziemy robić całej strategii Super Sun, która polegała właśnie na zabijaniu tych pierwszych iluś zombiaków właśnie Potato Mine'em albo Squashem, którego odblokujemy na basenie, czyli za jakieś 20 poziomów, 20 parę, albo jeszcze... nie, to w sumie chyba jeszcze tylko Squash. Żeby ten, no, tylko Squashem i Potato Mine'em w sumie można tę strategię tak zrobić, żeby ona była faktycznie efektywna. Zobaczcie, przetrzymaliśmy jednego zombiaka i już mamy tutaj 400 słoneczek. Także mam nadzieję, że się wam pierwszy odcinek spodobał. Ja tego jeszcze na moment nagrywania nie wiem, co jest troszkę zabawne, ale no musimy jakoś... jakoś ten... O! Świąteczne akcenty. Mnie się nawet podoba. Wprawdzie teraz jest niesymetrycznie, bo ja mam bzika na punkcie symetrii. Musi być wszystko symetrycznie zawsze. Więc teoretycznie ten piszuter tutaj... no też musiałby mieć czapeczkę. Oho, idzie, słuchajcie, biegacz, zombie biegacz. Który to sobie musi przeskoczyć roślinkę. W tym momencie jest trochę bezbronny. No, będzie mnie to teraz boleć w oczy. Mam nadzieję, że was nie. Ale no, musi być symetrycznie po prostu. Bardzo spokojny poziom, muszę przyznać. Jak na poziom 6, gdzie już zaraz zbliżamy się powoli do końca części trawnika, jeśli chodzi o dzień. Każdy jest podział na 10 poziomów, jest 5 światów tak jakby. I każdy ma po 10 poziomów. Dzień ma 10, noc ma 10, basen ma 10, nocny basen ma 10 i dach ma 10. No wiecie, musi być symetrycznie, żeby było ładnie. Jeszcze tu będę walczyć o to, żeby i tu była ta symetria zachowana, żeby się drugi piszuter z czapeczką pojawił. Ale chyba się nie pojawił. Moje marzenia o symetrii zostały zrujnowane. Dobra. Powiem wam, że też na pewno staram się patrzeć na rozgrywkę bardziej tak trochę jak, wiecie, skaner. Bo jestem ciekaw, czy faktycznie te błędy, o których tyle się mówiło, choćby na YouTubie, gdzieś tam były nawet takie filmy, widziałem. Nawet jeśli chodzi o polską społeczność, właśnie z wyłapywania jakichś błędów. Ale ja już gram paręnaście godzin łącznie, chyba 15. I powiem szczerze, na razie ani jednego błędu jeszcze nie widziałem, więc... Czy to jest takie szukanie dziury w całym, byle się przyczepić? Okej, ja też się trochę czepiałem w ostatnim odcinku. Między innymi krzaków, które... no nieważne. Ale no... tak szukam, po prostu szukam i nie mogę się doszukać. Oczywiście możemy się czepiać ceny. Wiadomo i tego, że może troszeczkę więcej świeżości by się przydało, ale to jest też remaster, więc
takiej nowej zawartości też jako taki nie może być za dużo i to musi bazować na oryginale, żeby to był remaster, a nie jakaś, nie wiem, jakiś DLC albo sequel. Czy sequelem jest PvZ2, ale to nieważne. Więc to są też takie trochę... Znaczy, teoretycznie można to zarzucić, jak najbardziej, ale to jest takie troszeczkę według mnie już na siłę. Znaczy, wiadomo, patrząc na cenę 90 zł za remaster z grafiką HD. To rzeczywiście jest coś, co można wyczepiać, tylko ja bym się bardziej czepiał nie tego, że w ramach tej ceny nie ma jakichś nowości, bo nie może być nowości za bardzo. Przez to, że to jest remaster. Ja bym się bardziej czepiał stricte po prostu samej ceny, że po prostu przerost ceny nad treścią. Znaczy wiele osób też właśnie krytykuje samą cenę, a nie może to, że nie ma tu większej zawartości. To jest takie według mnie trochę bardziej słuszne, bo no ja nie wiem, czy bym w sumie chciał, żeby remaster Plants vs Zombies 1. To jest oczywiście moje zdanie, możecie się z nim nie zgadzać. Żeby remaster zawierał na przykład nowy świat, totalnie z czapy. Znaczy okej, tam jest chyba jeden poziom ukryty chiński, tak zaspoileruję, kiedyś do niego dojdziemy. I możemy dojść nawet teraz, ale ja bym chciał, wiecie, wszystko po kolei, spokojnie. Nie śpieszmy się, mamy czas. Ale... no nie chciałbym nowego świata. Chyba, że to by był dodatkowe 10 poziomów dachu w nocy po zombosie. To okej. To jeszcze, bo to jeszcze jest, wiecie, to musi być zachowane klimat że Plants vs Zombies 1. Ja się trochę obawiałem, że dojdą jakieś nowe dziwne mapy. Czy światy, czy mapy. Podobnie na tyle tak. Na szczęście albo nieszczęście zależy przez te mapy. Nie ma nowych światów, jest tylko ten niski poziom jako taka ciekawostka. Tam jest, można zejść w achievementy. Ja wam to kiedyś pokażę. Kiedyś wam to pokażę, bo tam... tam jak się idzie na dole, na sam dół, to tam byli tam... W jedynce nie było tam żadnego poziomu, tam po prostu byli zombie z Chin, to taki czterech. Tutaj twórcy poszli o krok dalej, rozwinęli to i można tam przejść normalnie jeden poziom chiński. Wiecie, tam jest... bo była wersja Plants vs Zombies chińska, tam było chyba, ona się nazywała Great Wall Edition i Wielki Mur. Ten chiński słynny i tam właśnie na doniczkach tam sadziło rośliny. Takie tam rzeczy. Na tyle, ile ciekawostek znam z Plants vs Zombies, to na tyle będę się wam starał opowiadać. To jest taka mocno nostalgiczna seria. Prawdę mówiąc, jest to fajna seria dla mnie pod tym względem, że daje mi bardzo fajną przestrzeń właśnie, żeby tak bardziej porozmawiać w ogóle o Plants vs Zombies, bo ja o Plants vs Zombies rzadko kiedy rozmawiam. Dobra, na streamie teraz się pogadam na jakieś tematy, dyskutuję z wami. GW2 GW2 było tak mało, że nie było tam żadnej przestrzeni. Road Six też za wiele nie było, bo tam też kurczę niewygodnie mi się w to gra, że na komputerze, dlatego czekam ciągle na port z Androidem. Mam nadzieję, że albo już jest, bo mówię, ja to nagrałem grubo wcześniej, albo będzie za w najbliższej przyszłości. Nie, fajnie tak opowiadać to, doświadczenia, która ma doświadczenie. 15-letnie. Odblokowaliśmy w tym czasie Chompera. Roślinę, której strasznie nie lubię. To jest jedna z najbardziej bezużytecznych roślin w Plants vs Zombies, przynajmniej w jedynce. No, nie bierzemy Chompera. Przykro mi.
nie bierzemy ze sobą chompera i już. Ja nie potrafię po prostu grać chomperem. A tam jest taki poziom, a to może wam nie będę mówił, co wszystko jest później, bo to nie będzie sensu potem filmów robić z tego. Powinienem przystopować trochę, bo ja to wszystko zaspoileruję. Znaczy i tak jesteśmy mocno później niż względem premiery Replanted, która była w październiku. Była w październiku. No bo nie miałem warunków, żeby coś nagrać, że Plants vs Zombies już wychodziło. Nie chciałem zaburzać harmonogramu, który był w tamtym momencie. Mam nadzieję, że te zmiany takie właśnie że wreszcie robimy trochę coś innego niż Plants vs Zombies już pierwszy raz od lat. Mam nadzieję, że to troszeczkę wprowadzi takiej dynamiki na kanał. To jest trochę główny cel. No, jeśli ktoś oglądał Team Roshinakona, czy mnie to wysłuchiwał, bo to był podcast, to wie o co chodzi. Mam nadzieję, że przyniesie to taki fajny efekt. Znaczy skutek bardziej. I troszeczkę takie przyjdzie ożywienie. No, na przykład Snoopy w ogóle bardzo ładnie wygląda. Podoba mi się Snoopy. To jest fajny odcień niebieskiego, pasuje mi do Snoopy'ego. Na przykład w GW1 Snoopy był taki bardzo... Pewnie wkleję wam zdjęcie, jak nie zapomnę. Widzicie teraz, mam nadzieję, na ekranie. To Snoopy w GW1 był tak, znaczy IceP. Był tak brzydki. Nie podobały mi się po prostu kolory dobrane do niego. Ten Snoopy z GW2, który już był taki wiele ciemniejszy i taki bardziej przedstawiał taki faktycznie lód, to już było o wiele lepiej. Ale na przykład na minus w GW2 przyszedł według mnie Plasma Pi, bo on jest taki fioletowo-niebieski, a GW1 był taki fajny niebieski. No, w ogóle to GW1 wygrał, jeśli chodzi o design. Ja się zdziwiłem w sumie, że zmienili tak bardzo Plasmat. Do dziś w sumie nie wiem dlaczego. Jeśli wy wiecie, takie komentarze jest wam. No, także jak widzicie, na tym w sumie będzie polegała ta seria, że będziemy sobie przechodzić Replanted i w międzyczasie gadać w sumie o Plants vs Zombies. Nie tylko o jedynce, ale wiecie, w sumie trochę o wszystkim, trochę o niczym, a w międzyczasie Plants vs Zombies Replanted. Zobaczcie, to takie tło. Bo nie musicie oglądać tego odcinka, nie oglądać gameplay. Możecie sobie to obejrzeć, potraktować jako podcast. I jeżeli moje gadulstwo nie doprowadza waszych uszu do jakichś, nie wiem, problemów zdrowotnych, możecie sobie posłuchać. Jeśli macie taką ochotę. Możecie też obejrzeć. Dla YouTube'a to chyba nie ma większego znaczenia, bo jak to rozróżnić? No jednak nie skończymy dnia dzisiaj. Bo nie chcę tych odcinków, słuchajcie, robić za długich. Więc na dzisiaj odblokowujemy Repeatera. Nasionka Bloom and Doom. Czyli to miała być kiedyś gra. Miała być nazwa gry. On oczywiście strzela 2 groszkami w jednym momencie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Tak jak ostatnio. Jeżeli wam się spodobał, czy to gameplay, czy to moje biadolenie, możecie zostawić lajka, subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie, zostawić komentarz. I ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale już za tydzień. Na razie.